Damianie, coś przeskrobałeś? Chyba zamknęli mnie. Zamknęli mnie, powiedzieli, że niedobrze się zachowuję, za dużo wyjadałem im jedzenia, za dużo Nie wiedziałem, wypijałem 2 obiady zjadłeś. napojów. Tak. Powiedzieli, że teraz musisz poczekać, aż to wszystko strawisz, aż to wszystko Słuchaj. zrzucisz. Kara dobiegła końca. Uratowany, the great escape! Dobra, tego już oglądaliśmy. Pokażemy tego największego dla odmiany, co? Idziemy. Ja No. już czuję się na wolności, więc wiesz, jest dobrze. Ja E, mam tylko nadzieję, że na przykład za rok, jak będzie taka konferencja, to nie będzie to zdjęcie, bo przed chwilą Chińczycy mi robili zdjęcia, jak trzymałem tą klatkę i przed wami się wygłupiałem. To na pewno będzie. I za rok będzie pokazane, słuchajcie, tutaj mamy gościa, zdjęcie w klatce. Jeżeli będziesz niegrzeczny, to... Słuchajcie, chcieliśmy pokazać, w sumie już go troszeczkę pokazywaliśmy, Ale w tym możecie mnie zamknąć, tylko zostawcie mi kluczyki. Jak mi dacie kluczyki, to mnie zamknijcie. pod warunkiem, że będzie paliwo. Tego nie było jakiś czas temu jeszcze. Nie. Rok temu. Całkiem świeże. Nawet na slajdach go jeszcze nie ma. Tutaj jak widać, Chińczycy nie próżnują. Co chwila nowe jakieś modele. To znaczy, zacznijmy od tego, że 1,5 roku temu dostaliśmy 3 propozycje zmiany stylistyki ciągnika. To była jedna z tych propozycji i to była ta propozycja, którą my wybraliśmy, bo Chińczycy przeprowadzali ankietę w krajach europejskich, który model by najlepiej wyglądał. To jest. I ja pamiętam, nie wiem, czy ty widziałeś w ogóle te prototypy, bo to były tylko zdjęcia z różnych profili. Natomiast jeden prototyp był bardzo słaby, moim zdaniem. Drugi był takim średniaczkiem, ale u nas już na tym spotkaniu były osoby, które wahały się właśnie między tym a prototypem numer 2. Ostatecznie najwyraźniej, najlepiej się przyjął w Europie numer 3 i ten Wygrał w został głosowaniu. tutaj, wygrał w głosowaniu, dokładnie. I oto jest. Znaczy, w sumie to nie ten był typowany, tylko trochę mniejszy, Zgadza się. ale jakby skorzystała na tym cała seria, bo my cały czas rozmawiamy o tak naprawdę jednym modelu Arbosa 7260, Mhm. Aupaxa. Tak naprawdę, bo on finalnie jak wyjdzie w przyszłym roku, jeśli wierzyć slajdom pod koniec, to początkowo ma być 260 koni, a tutaj w Chinach jest od 200 z tego co widzieliśmy, praktycznie prawie co 10, bo tak było na tej wczorajszej prezentacji, no do 300. Ten ma już większe koła. Jest taki, No ten już jest bardzo duży. jest taki byszy, tak. Jak staniesz Może obok, ty to podejdziesz, tak. jesteś Nie, wyższy, Jak ty stoisz, to bardziej widać, że jest duży. a teraz ty podejdź, żeby było widać, że W sumie widać, że nadal jest duży. to nie zmieniło nic. Także kawał traktora. Do góry widzimy, już ma GPS-a. Także to wspominaliśmy w którymś z filmiku albo w live'ie, że gdy byliśmy na poletku doświadczalnym, gdzie tam jeździły te polu testowe, gdzie jeździły sobie różne sprzęty, bardzo szybko rosło zboże, kosiliśmy je. Od orki do koszenia w 10 minut. Tak było. Zgadza się. Widzieliśmy prezentowane te GPS-y. Z tego co słyszymy na tych wszystkich spotkaniach, dosyć mocno się tutaj na to Weichai nastawia, także pewnie niebawem. No już w tą taką sztuczną inteligencję mogę powiedzieć, że też będą chcieli powoli wchodzić i Tak, ale tutaj to zautomatyzowanie dotyka w pierwszej kolejności oczywiście GPS-y. Z tego co pamiętam, to na jednej konferencji główny dyrektor odpowiedzialny za sprzedaż poza Chiny wypowiedział się, że w tej chwili w rolnictwie, przynajmniej na terenie Chin, jest taka tendencja, że ilość rolników maleje, a większość rolników to są ludzie po 60 roku życia. I dlatego kierunek firmy jest taki, żeby zmniejszyć ilość rolników przy wprowadzeniu nowszej technologii, Tak. która na to pozwoli. Większych maszyn, bardziej zaawansowanych maszyn. Zresztą no, cała ta idea z wybudowaniem nowej fabryki do dużych ciągników, która będzie miała potężne wydajności, no, bo mówimy o wydajnościach do 100 000 ciągników, to tak dla porównania, jaka to jest skala, no, to największe fabryki w Europie
produkują po 20 kilka tysięcy ciągników. Także to będzie faktycznie spory rynek. I tutaj no, i wygląd, i technologia, która się za tym wiąże, no bo to wszystko w ciągu kilku lat cały czas będzie dopracowywane, pozwala zakładać, że faktycznie te ambitne plany z dosyć wysokimi udziałami rynku również w Europie są do zrealizowania, bo patrząc po branżach samochodowych, chociażby drony, inne rzeczy, Chińczycy tutaj te cele sobie dosyć tam szybko realizują, aż by się mogło wydawać to nierealne jeszcze tam 10-20 Na chwilę lat temu. odbiegnijmy od tematu rolnictwa. Sam widziałeś, jakie tutaj poruszają się samochody. Samochody, które w ogóle nie są znane w Europie i są to samochody, które w standardzie są bardzo dobrze wyposażone. Cenowo one przy wyposażeniu tym samym, bo gabarytowo samochód do samochodu będzie podobny, natomiast wyposażenie Nawet tutaj w Chinach wygląd, jakbyś zakrył znaczek, to człowiek gdyby tak... ciężko poznać, nie? No, to byś mógł obstawiać, kurczę, gdybyś powiedział, że jest nowy model jakiś tam, Mhm. to byś obstawiał takie marki typu Rolls, typu Bentley, bo one są Tak. no po prostu Ale też mega. tutaj takie marki widać i Tesla widzieliśmy i Bentleya widzieliśmy, więc takie marki widać, natomiast bardzo dużo przeważa maszyn, które są produkowane tutaj na rynek azjatycki, być może Już nie głównie tylko, na Chiny. no, tylko azjatycki, wiesz, bo widać po tej ekspansji. W Polsce dopiero od niedawna mamy te elektryki, ale już na przykład w Norwegii widziałem to w 2018 roku i tam było bardzo dużo aut elektrycznych z Chin. Marek, których w ogóle nie kojarzyłem. A... Kuba, bo ty jesteś światowy, ja tyle nie podróżowałem, więc wymienimy się doświadczeniami. Po prostu. Dobra, tylko chciałem powiedzieć, że one już tam są. Okej, Proponuję tutaj wrócimy do tematu. kuknąć jeszcze tam do kabiny. Pewnie jest zamknięta, ale A, otwarta. otwarta. Ale nam Wbijasz? się, panie operatorze. Nie? Ja Damian, wbijam. dawaj ty. Słuchaj, ale już tutaj pierwsze co się rzuca, że jednak kabina, nawet jak 5000 ma dosyć przestronną kabinę, to tutaj jest ta kabina większa. Jest lepsza widoczność moim zdaniem. No i ergonomia tutaj też jest zachowana na odpowiednim poziomie. Zbliżona jest co prawda do 5000, nie ma tutaj wielu różnic w ergonomii. W każdym razie wszystko tutaj jest pod ręką, sterowanie, więc całkiem wygodnie to wygląda, że będzie funkcjonowało. No jest kawał byka, faktycznie. Jest kawał byka i tego nie da się ukryć. Tu jest kolejny dowód na to, co w tym ciągniku nie będzie zgadzało się z naszym europejskim rynkiem. Mowa o tym zaczepie. Może u nich w Rosji, Ten też raczej Azji będzie inaczej to pasuje. wyglądał. No, tu Nie. na pewno będą zmiany. Też ciekawe, że to jest dość mała kategoria. Tu za to też oczywiście u nas będzie inna. Śruba rzymska hydrauliczna pewnie będzie w standardzie. 5 par hydraulicznych, tego nie wiem, bo najczęściej u nas tej mocy ciągniki mają 4 pary, ale może będzie 5. LEDy, sterowanie tuzem, I WOM-em. zwrotników i WOM-em. Wszystkie lampki są na LEDach, bardzo fajnie to wygląda. No dobra, a pokaż co tam w ręce trzymasz. Czekaj, Powiedz o tym. Tylko nie bądź za dużym chwalipiętą, wiesz? postaram się jakoś to zrobić w miarę przystępnie. Natomiast słuchajcie, zostaliśmy uhonorowani nagrodą za najlepszy jakościowo serwis marki Aupax. Chociaż niektórzy mnie zapytają marki Arbos? Aupax i Arbos. Natomiast niektórzy zapytają, o czym Damian ty mówisz, tutaj jest napisane Lovol. Słuchajcie, no tak, no bo całe przedsiębiorstwo jest pod szyldem Lovola, natomiast to jest A tak dokładnie naprawdę... to Wejcza i Lovol, bo Wejcza i Lovol, to, natomiast to jest tak naprawdę firma matka Aupaxa i ten Aupax to jest to samo przedsiębiorstwo, ta sama firma, te same ciągniki.